Mamy w naszej okolicy tajemniczego, ale bardzo ciekawego sąsiada. Wiemy o nim niewiele, chociaż mieszka zaledwie 3 domy dalej. Mówią o nim europejski tygrys gospodarczy. I proszę sobie wyobrazić, że przez te wszystkie lata mało kto się tym naszym niedalekim sąsiadem interesował. A wypadałoby przynajmniej od czasu do czasu powiedzieć dzień dobry. Zapraszam do Estonii. Ten świat jest nasz. Odcinek 6. Estonia. Europejski tygrys gospodarczy. Jeżeli ktoś nigdy nie zainteresował się tym państwem, to bardzo prawdopodobne, że skojarzy mu się ono ze wschodem. To dlatego, że w tej najświeższej historii Estonia była częścią Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Z tym, że Estończycy jakoś tak nie bardzo chcą być ze wschodem kojarzeni. Są zwróceni w stronę zachodu i przede wszystkim w stronę Skandynawii. Przez wieki na tę ziemię wpływ mieli głównie Finowie, Niemcy, Duńczycy i Szwedzi. Dopiero na początku XVIII wieku nad Estonią pojawiło się polityczne panowanie Rosjan. Mowa o 200 latach Cesarstwa Rosyjskiego, XVIII i XIX wiek. Chociaż co ciekawe, tu na miejscu w tym okresie pierwsze skrzypce grali Niemcy. Mowa o administracji, władzach lokalnych, przedsiębiorcach, właścicielach ziemskich. Elitę stanowili Niemcy. W łatwym do zapamiętania 1918 roku Estonia uzyskała niepodległość. Nie trwało to długo, II wojna światowa i Estońska Socjalistyczna Republika Radziecka. I dopiero to było to naprawdę mocne związanie Estonii ze wschodem. Druga połowa XX wieku. Nie mogę powiedzieć, że dokładnie to samo już gdzieś słyszałem, ale te lata, te kierunki brzmi znajomo. Formalne związanie Estonii z organizacjami świata zachodniego również zgrało się w czasie z analogicznymi procesami w Polsce. Do struktur natowskich Estończycy dołączyli zaledwie kilka lat później niż Polacy, natomiast do struktur unijnych w tym samym momencie. Przy czym sytuacja tego państwa jest znacznie bardziej zawiła. Estonia wciąż pozostaje pod silną presją ze wschodu. Decydują o tym, co oczywiste, geopolityka, a także to, że aż 25% mieszkańców tego państwa stanowią Rosjanie. Co ważne, Estończycy po odzyskaniu niepodległości nie przyznali obywatelstwa osobom, które przybyły tutaj w czasach ZSRR z innych republik radzieckich. Zdobycie estońskiego paszportu wymaga zdania egzaminu m.in. z estońskiego języka, co dla słabo zasymilowanych mniejszości stanowi spore wyzwanie. Naturalnym następstwem tych czynników są silne wpływy i naciski ze strony Federacji Rosyjskiej. Warto wspomnieć, że etnicznie, kulturowo i językowo Estończykom najbliżej do Finów. Oba narody należą do ludów fińskich. Tym samym nie należy łączyć Estończyków z Łotyszami i Litwinami, którzy należą do ludów bałtyckich. Początek lat 90. to nie tylko odzyskanie niepodległości, ale również bolesne zderzenie z realiami upadającego komunizmu. Estońska gospodarka była do tego momentu niemal w 100% związana z rosyjską. Przesilenie ekonomiczne przyniosło rekordowy spadek produkcji przemysłowej, ogromną inflację i deficyt podstawowych produktów. Kraj pogrążył się w chaosie. Problemów nie brakowało, a dzisiaj o Estonii mówi się europejski tygrys gospodarczy. Jako że to nasz region, również dawny blok wschodni, podobna historia i zbliżony czas transformacji, to śmiało możemy przyjrzeć się tej gospodarce, kontrastując ją z naszą. I tutaj pojawia się naturalne pytanie. Ale jaki tygrys? Czy ktoś słyszał o jakimś wielkim dobrobycie w Estonii? Albo na przykład o Polakach wyjeżdżających za chlebem do Estonii? Statystyki ekonomiczne mówią, że ta gospodarka ma się kilkanaście procent lepiej od polskiej. Ciekawe, ale raczej nie tego spodziewalibyśmy się po słowie tygrys. Tylko że
Polska nie była częścią ZSRR, a Estonia tak. I co prawda stan estońskiej gospodarki przed transformacją był plus minus taki sam jak stan polskiej gospodarki przed transformacją, ale tutaj te zmiany rozpoczęły się kilka lat później. I jeszcze wisienka na tym estońskim torcie, to państwo jest prawie w ogóle niezadłużone. Zaledwie kilka procent długu w stosunku do PKB. Estonia jest najmniej zadłużonym państwem Unii Europejskiej. I to już niewątpliwie imponuje. Szybko wypracowany wzrost na własny rachunek. Dlatego tygrys. Estonia obrała kierunek bardzo liberalnego modelu ekonomicznego. W rankingach wolności gospodarczej to państwo wyróżnia się nie tylko w ujęciu regionalnym. W ostatnich latach Estonia potrafiła zająć nawet 6. miejsce spośród wszystkich gospodarek świata. Wolny rynek w estońskim wydaniu to między innymi terapia szokowa w latach 90., czyli bardzo szybkie i radykalne reformy. Stworzenie dobrego otoczenia dla inwestycji zagranicznych, co zaowocowało tym, że było ich tu w przeliczeniu na mieszkańca najwięcej w Europie Środkowo-Wschodniej. Do tego liniowy podatek dochodowy. Jego stawka zmieniała się w czasie, ale zawsze był i wciąż jest tylko jeden próg. Aktualnie 20%. Warto wspomnieć również o dużej dbałości o zrównoważony budżet, szerokiej prywatyzacji i liberalizacji wymiany handlowej. Nowe realia zmieniły oblicze tej gospodarki. Doszło przede wszystkim do zróżnicowania partnerstwa handlowego. Import i eksport na linii Estonia-Rosja spadł do niespełna 10% całej wymiany handlowej. Głównymi partnerami Estończyków są teraz Finowie, Szwedzi, Łotysze, Litwini i Niemcy. Kapitał w postaci inwestycji zagranicznych napłynął tu głównie z Finlandii i Szwecji. Jak widać, nie tylko etnicznie, kulturowo i językowo, ale również gospodarczo. Estonia jest teraz związana przede wszystkim z Finlandią. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości ta współpraca nabierze jeszcze większego rozmiaru. Oba rządy zapowiadają połączenie Helsinek i Tallina 100-kilometrowym tunelem na dnie Zatoki Fińskiej. Dzisiejsza państwowość Estonii jest bardzo interesująca, ponieważ funkcjonuje tutaj wiele niestandardowych rozwiązań i jednocześnie nie można Estończykom zarzucić, że tworzą mikropaństwo, państwo na niby, generalnie, że oni mogą, bo coś tam, a normalne państwo to by tak nie mogło. 45 000 km². To więcej niż na przykład Szwajcaria czy Dania. Okej, niewielka liczba ludności, niespełna 1,5 miliona, no ale to małe społeczeństwo musi zająć się tym stosunkowo dużym obszarem. Armia oczywiście istnieje i mieszkańcy płacą na nią odrobinkę więcej niż Polacy. Ponad 2% PKB. Estonia jest aktywnym członkiem społeczności międzynarodowej. Należy do Unii Europejskiej, NATO i kilku innych organizacji. I owszem, mają tutaj na przykład konkurencyjny system podatkowy, ale wszystko działa zgodnie z zasadami, do których muszą się stosować. Należy również dodać, że Estończycy nie otrzymali żadnego daru od losu, za którym kryłby się cały sukces państwa. Owszem, mają na przykład łupki bitumiczne, bardzo duże złoża. Dzięki temu są niezależni energetycznie. Ale to nie jest gospodarka typu wydobywamy surowce, sprzedajemy i mamy pieniądze na wszystko. Nie w tym przypadku. Wiem. Polski sceptycyzm. Polska duża, Estonia mała, inna skala, inne wyzwania. Pełna zgoda. Polska drugą Estonią nie będzie. Ale kilka rozwiązań możemy podpatrzyć. Przykłady. Wszelkie statystyki wskazują, że prawo własności funkcjonuje w Estonii zdecydowanie lepiej niż w Polsce. A własność, jak wiadomo, jest fundamentem wolnej gospodarki. Albo kwota wolna od podatku. 8 razy wyższa niż u nas. I czy to naprawdę są kierunki, które miałyby nie zostać wzięte pod rozwagę tylko dlatego, że pochodzą z dużo mniejszego państwa? Bez przesady. Duże państwo czy małe, własność prywatną chyba wypada chronić, a podstawowe zarobki odciążyć fiskalnie. Także Estonia może i jest małym tygrysem gospodarczym, ale na pewno warto się jej przynajmniej uważnie przyjrzeć.
Estonia bywa nazywana e-Stonią albo e-państwem. Mówi się, że to tutaj mamy do czynienia z pierwszym na świecie cyfrowym narodem, cyfrowym rządem, cyfrowym państwem. Zarówno w sposobie organizacji instytucji publicznych, jak i w tym, czym się zajmują. Zacznijmy od tego drugiego. Sporo uwagi poświęcają branży IT. Dlaczego nie stocznie albo huty? W końcu nic nie brzmi tak poważnie jak przemysł. Otóż doskonale zdają sobie sprawę, że mają ograniczone zasoby siły roboczej. Ciężko oczekiwać, że w takich warunkach wyrosną firmy, które będą zatrudniały kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy osób. Jeżeli chcieliby marzyć o zdobyciu rynku globalnego i konkurowaniu na przykład z koreańskimi czebolami, to chyba połowa tej siły roboczej musiałaby pracować w jednej firmie. Ryzykowne. Tymczasem w IT jeden człowiek może stworzyć serwis, aplikację, portal i podbić globalne rynki. Nie będę może wymieniał konkretnych firm, ale zapewniam, że Estończycy już udowodnili, że to potrafią. Jeżeli zdarzyło się komuś dzwonić przez internet, szczególnie kilka lat temu, kiedy była to pewna nowość, no właśnie, Estończycy potrafią. Sposób organizacji e-państwa. Nie trudno zgadnąć, że chodzi tutaj o to, żeby obywatel nie musiał najróżniejszych spraw załatwiać w urzędzie poprzez swoją fizyczną obecność, tylko mógł to zrobić drogą internetową. W Estonii potraktowali ten pomysł bardzo serio i przenieśli prawie całą relację obywatela z rządem, z najróżniejszymi instytucjami do internetu. Zdalnie można załatwić tutaj właściwie wszystko. Łatwiej będzie powiedzieć, czego nie można załatwić w ten sposób. Małżeństwo, rozwód i sprzedaż domu. Nie żeby istniała jakaś bariera techniczna, po prostu może lepiej, żeby pewnych rzeczy nie dało się wykonać jednym kliknięciem. Ale po całą resztę nie trzeba się nigdzie fatygować. A jeżeli znajdzie się taka sprawa, która nie została jeszcze zinformatyzowana, to wystarczy wysłać wiadomość e-mail do urzędu z naszym cyfrowym podpisem i urzędnik ma się tym zająć. Ma to taką samą moc, jak pismo złożone w urzędzie osobiście. Estonia przoduje również w rozwiązaniach związanych z głosowaniem w wyborach przez internet. Tak zwany e-voting został tu wdrożony już w 2005 roku. Pomysł od początku cieszył się w tym społeczeństwie dużym poparciem, jednak w pierwszych latach z tej formy głosowania korzystało jedynie kilka procent mieszkańców. W połączeniu z licznymi obawami dotyczącymi bezpieczeństwa, sukces tego projektu stał pod dużym znakiem zapytania. Estońscy urzędnicy przez kilkanaście lat udoskonalali i promowali to rozwiązanie. W efekcie w 2019 roku przez internet głosowało ponad 40% wszystkich uczestników wyborów. Ten przykład najlepiej udowadnia, że idea cyfrowego państwa nie jest tu jedynie szyldem reklamowym. Estończycy widzą w tym szansę, by ich niewielki kraj wyróżnił się na mapie świata. Jak to się u nas w Polsce mówi, każdy medal ma dwie strony. Estońska informatyzacja państwa budzi podziw, jednak trzeba pamiętać, że to nie jest kolejna ciekawostka w internecie, tylko system, na którym opiera się życie całego społeczeństwa. Rząd, urzędy, banki, obywatele i najróżniejsze relacje między nimi w dużej mierze są wirtualne. To się dzieje na dyskach, na serwerach. Trzeba być przygotowanym na próbę sparaliżowania państwa przez hakerów. I uwaga, ponownie może i brzmi to egzotycznie, ale to nie jest jakaś nowość, jakaś wizja przyszłości. Estończycy przekonali się o tym już kilkanaście lat temu. W 2007 roku doszło do wydarzeń, przez które rząd musiał powołać specjalną jednostkę reagującą na tego typu ataki. Prezydent Estonii powiedział wtedy: w dzisiejszych czasach nie potrzeba pocisków, żeby zniszczyć infrastrukturę. Można to zrobić online. Cyberataki zbiegły się w czasie z estońsko-rosyjskim napięciem dyplomatycznym. Konflikt dotyczył przeniesienia brązowego żołnierza, czyli pomnika z czasów Związku Radzieckiego. Plany estońskiego rządu wywołały na ulicach Tallina gwałtowne protesty rosyjskiej młodzieży. Jednak to przede wszystkim cyberprzestrzeń okazała się wtedy słabym punktem tego państwa. Przez 3 tygodnie hakerzy skutecznie utrudniali życie całemu społeczeństwu.
Padły strony instytucji publicznych, partii politycznych, szkół, gazet i banków. Może i nie wywróciło to życia mieszkańców do góry nogami, jednak skutecznie zadziałało na wyobraźnię. Tym bardziej, że sytuacja uspokoiła się dopiero wtedy, kiedy hakerzy sami przerwali ataki. Nie udało się udowodnić, że napastnicy działali na zlecenie innego państwa. Abstrahując od politycznego wymiaru tamtych dni, dla całego świata był to jasny sygnał, że współczesna państwowość to także cyberprzestrzeń i jej bezpieczeństwo. I w tym konkretnym przypadku rzeczywiście można być sceptycznym lub przynajmniej bardzo ostrożnym z przeszczepianiem eksperymentalnych rozwiązań z małych państw na znacznie większy i poważniejszy grunt. Żeby ten obraz Estonii był kompletny, trzeba wspomnieć o jeszcze jednym temacie. Estończycy wyróżniają się na tle pozostałych narodów europejskich bardzo niską religijnością. Na starym kontynencie w tym kontekście najczęściej mówi się o Czechach. Tu jest podobnie, z tym, że należy pamiętać, że Estończycy to jeden zbiór, a mieszkańcy Estonii drugi. Liczbę osób wierzących podbija tu mniejszość rosyjska. Natomiast wśród samych Estończyków, według niektórych badań, jest nawet 80% osób niewierzących. Trzeba pamiętać, że te kwestie ciężko idealnie zmierzyć, ponieważ w tych ankietach mamy zarówno pozycję niewierzący, jak i niezadeklarowany. To bywa zmienne, a do tego zdarza się, że część tych niewierzących jednak poszukuje jakiejś duchowości i sięga do najróżniejszych praktyk i wierzeń. W Estonii historycznie dominował protestantyzm, a konkretniej luteranizm. I tak do dzisiaj jest wśród wierzących Estończyków. Tyle, że zdecydowana większość nie czuje związku z żadną religią. Po upadku komunizmu w tym społeczeństwie nie nastąpił zwrot w stronę wiary, ponieważ estońska tożsamość narodowa nie szła w parze z tożsamością religijną. Mniejszości, czyli głównie Rosjanie oraz Ukraińcy i Białorusini, należą do Kościoła prawosławnego. Podsumowując, Estonia to państwo naprawdę interesujące, tyle że niewyeksponowane. I chyba nie powinniśmy się temu dziwić. W końcu w Polsce żyje prawie 40 milionów ludzi, a na świecie często nie wie się o nas nic. Ale kiedy w końcu tę Estonię się zauważy, to bez dwóch zdań daje do myślenia. Także chyba warto mieć na nią oko.